Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj mamy koreańskie auto produkcji Hyundai'a, a konkretnie model i20. Zanim zaczniemy, zachęcam do zostawienia subskrypcji oraz do oceny filmu po jego obejrzeniu. Zapraszam do oglądania. Nasz egzemplarz pochodzi z 2012 roku. Jest to pierwsza generacja i20, którą zaprezentowano w 2008 roku podczas targu w Paryżu. W indyjskim Madras produkowano ją do 2015 roku. 2012 rok jest kluczowy, ponieważ w tym roku na rynek weszła druga generacja i20 oraz miał miejsce jedyny facelifting jedynki. Może zmiany są niewielkie, lecz dzięki nich wygląd stał się bardziej nowoczesny, a mianowicie zmieniono przód pojazdu, a tylne światła zostały wypełnione. i20 jest następcą modelu Getz. Pod względem gabarytów znajduje się pomiędzy modelami i10 a i30. Wejście tego auta na rynek okazało się być wielkim sukcesem. Do chwili obecnej sprzedano ponad 500 000 egzemplarzy. Do jego konkurencji należy Opel Corsa, Seat Ibiza, Skoda Fabia czy Toyota Yaris. Za model w tym roczniku musimy liczyć się z wydatkiem na poziomie od 15 do 27 tysięcy złotych. Auto napędza 85-konny silnik benzynowy 1.2 DOHC. Producent oferuje nam niewielką gamę silnikową. Zaledwie 4 wersje, 2 benzyniaki oraz 2 diesle o mocy od 75 do 100 koni. Opinie na temat naszej wersji są podzielone. Jednak na plus zdecydowanie przeważa bezawaryjność oraz stosunkowo niskie zużycie paliwa, a wynosi ono około 6,5 litra benzyny na 100 km. Pojemność bagażnika jest całkiem przyzwoita. Minimalnie wynosi ona niespełna 300 litrów ładunku. Natomiast po złożeniu foteli otrzymujemy 1060 litrów. Wnętrze Hyundai'a prezentuje się bardzo elegancko. Cały kokpit pokryty jest ciemnym plastikiem o bardzo dobrej jakości. Jest on również miły w dotyku. Srebrne elementy dodają ładnego efektu. Szczególnie podczas jazdy po zmroku niebieskie oświetlenie kokpitu wygląda niesamowicie. Przejdźmy teraz do wyposażenia pojazdu. Mamy tutaj ABS-y oraz ESP. Lusterka i przednie szyby możemy regulować elektrycznie. Niestety w tylnych drzwiach występuje tzw. korbotronik. Komputer pokładowy, manualna klimatyzacja oraz fabryczne radio to kolejne elementy wyposażenia. Jest też wejście USB i AUX oraz manualna 5-biegowa skrzynia biegów. System ISOFIX oraz kurtyny powietrzne dopełniają wyposażenie. Mimo że jest to auto miejskie, to naprawdę przestrzeń dla użytkowników jest spora. Miejsca na nogi oraz nad głową miałem całkiem sporo, przy wzroście nieco ponad 180 cm. Przedni fotel maksymalnie do przodu odsuniemy do tej pozycji. Natomiast do tyłu do tego położenia. Gdy zajrzymy do schowka, to możemy dostrzec bardzo dużą ilość przestrzeni.
powiedzmy sobie teraz o samej jeździe, a podczas niej auto wypadło naprawdę dobrze. Wyciszenie jest na przeciętym poziomie, natomiast fotele są wygodne. 85-konna jednostka jest dość żwawa, elastyczna i do tego może się pochwalić stosunkowo niskim spalaniem. Jest to idealna opcja do jazdy w mieście. Do plusów i 20 zaliczymy sobie bezawaryjny, ekonomiczny silnik, dużą ilość miejsca we wnętrzu oraz stosunek jakości do ceny pojazdu. Natomiast wadami będzie przeciętne wyciszenie wnętrza oraz dla niektórych osób może to być słaba jakość wykonania kluczyka. To auto oceniliśmy na 9,5 punkta w skali do 10. W tym odcinku to byłoby na tyle. Zachęcam do obejrzenia poprzednich filmów, komentowania oraz subskrybowania kanału. A jeśli chcesz, by Twój samochód ukazał się w kolejnych filmach, to koniecznie się z nami skontaktuj. Tymczasem ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!